W poprzednim filmie pokazywałem tani sposób na zastąpienie oryginalnego dysku w PSX DVR. Problem w tym, że rozwiązanie działało tylko z pierwszymi modelami DSR. Druga generacja miała jeszcze jedną niespodziankę od Sony, ale teraz działa również ona. Przy okazji uprościłem cały proces instalacji dla obu wersji konsol. Siemanko, obiecałem, że wrócę z solucją na drugą generację PSX-a, no i jestem. Postaram się mówić wszystko dzisiaj mniej nerdowsko niż ostatnio, choć ona pewnie powie, że i tak nic z tego nie rozumie. W drugiej rewizji Sony zmieniło trochę oprogramowanie i okazało się, że samo podłączenie kompatybilnego dysku już nie wystarcza. System wymaga dodatkowych partycji DVR, bez których XMB po prostu nie wystartuje, a stworzenie ich ręcznie jest dość skomplikowane. Zamiast robić z tego kilkustronicowy poradnik, stworzyłem własny zautomatyzowany instalator, w którym wybieramy rewizję konsoli, a aplikacja sama tworzy potrzebne partycje i kopiuje odpowiednie pliki. A skoro pisałem już całe rozwiązanie od zera, dodałem też obsługę pierwszej rewizji. Czyli teraz mamy jedno narzędzie dla każdej wersji konsoli. Zanim zaczniemy, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem w ostatnim filmie chyba dosyć jasno. Do instalacji czegokolwiek na dysku potrzebujemy kartę FreeMacBoot dla PSX-a. No bez tego nie będziemy w stanie odpalić żadnej aplikacji, więc to jest taki nasz must have. Ale zostańcie ze mną do końca, to pokażę Wam pewną ciekawostkę, gdzie karta FreeMacBoot przy PSX-ie niekoniecznie będzie już nam potrzebna. Ważna jest pojemność używanego nośnika, bo obie generacje nie obsługują dokładnie tego samego zakresu. W pierwszej rewizji sprawdziłem karty od 64 GB do 1 TB. W drugiej rewizji działają karty od 256 GB do 1 TB. Czyli dla drugiej generacji PSX 256 GB to obecne minimum. Dzisiejszą konsolą testową będzie mój ulubiony model, czyli DSR 7700. Jest to ostatni model z serii PSX, dlatego myślę, że będzie idealnym kandydatem do testów drugiej generacji. Zaczynamy od adaptera. Możemy zaprogramować go samodzielnie albo użyć już przygotowanego. Wiem, że nie każdy posiada programator, dlatego trochę później opowiem, co można w takim przypadku zrobić. SAT, który przygotowałem dla pierwszej rewizji, działa również z drugą, więc zaprogramowany adapter obsłuży obie rewizje PSX. Przy okazji poprawiłem jeszcze jedną rzecz względem poprzedniego filmu. Oryginalnie między płytą główną a złączem IDE znajduje się bardzo krótka, około 5 cm taśma FFC. Przy pierwszych testach musiałem używać różnych przedłużek IDE, co było delikatnie mówiąc średnio wygodne. Dlatego wymieniłem ją na dłuższą taśmę. Testowałem długość 20 i 30 cm i w obu przypadkach system uruchamia się normalnie. Dzięki temu mamy dużo więcej miejsca na wygodne ułożenie adaptera wewnątrz obudowy. I tutaj bardzo ważna rzecz. Na ten moment nie mamy jeszcze dedykowanego mocowania adaptera, dlatego po montażu trzeba go bardzo dobrze zabezpieczyć. Nie zostawiajcie go luzem wewnątrz konsoli, bo znam przypadek, w którym źle zabezpieczony adapter przesunął się i zrobił zwarcie i skończyło się tu uszkodzenie płyty głównej PSX-a. Więc tutaj naprawdę nie warto oszczędzać 2 minut. Upewnijcie się, że adapter nie może się przesunąć, dotknąć zasilacza ani żadnych innych metalowych elementów. Żeby nie trzeba było kompletować wszystkiego osobno, przygotowałem 3 gotowe paczki. Polską, angielską i japońską. Każda zawiera instalator, specjalny Launch Elf oraz odpowiednie pliki systemowe dla pierwszej i drugiej generacji. I tu kolejność uruchamiania jest bardzo ważna. Najpierw uruchamiamy Launch Elf z dołączonej paczki, dopiero później setup Reaperbox. Ten specjalny Launch Elf ładuje sterowniki potrzebne do dalszej części instalacji, czyli tak naprawdę wystarczy zapamiętać FreeMacBoot, Launch Elf, instalator i tyle. Ok, możemy zacząć instalację. Przede wszystkim, jeżeli mamy podłączone zasilanie, musimy je całkowicie odłączyć i podłączyć ponownie. Jak już podłączymy zasilanie ponownie, instalujemy naszą kartę oraz pendrive'a z plikami. Teraz odpalamy konsolę i czekamy, aż załaduje się nasz FreeMacBoot. Jeżeli FreeMacBoot nie wystartuje automatycznie, wystarczy na padzie przytrzymać R1, by wystartował Launch Elf. Ok, nasz standardowy menedżer plików jest uruchomiony. Jak widzicie, jest tutaj bardzo stara wersja, dlatego załączam najnowszą wersję, która ma dodatkowe sterowniki dysku. I zaczniemy od odpalenia właśnie tej aplikacji. Tu wchodzimy do MAS i odpalamy WLE R3Z. Czekamy chwilę na przeładowanie. Wtedy załadują nam się odpowiednie sterowniki. No i tak naprawdę teraz możemy przejść do USB i odpalić nasz instalator. Po odpaleniu instalatora widzimy planszę z wyborem generacji. PSX1 wybierany jest przez przycisk L1, a PSX2 przez R1. To model DSR 7700. Na liście widzimy, że należy on do drugiej rewizji, więc naciskamy R1. Czekamy teraz na zainicjowanie wszystkich elementów. No i mamy to. I teraz to, co wystarczy zrobić, to przytrzymać L1, R1 i nacisnąć krzyżyk. Teraz wystartuje repartycjonowanie oraz kopiowanie wszystkich plików.
I od tego momentu program robi już całą nudną robotę za nas. Tworzy wszystkie wymagane partycje, przygotowuje strukturę dysku i kopiuje odpowiednie pliki systemowe. Nie musimy tworzyć ręcznie partycji ani kopiować każdego elementu osobno. W zależności od wybranej rewizji konsoli mamy od 5 do 10 minut, więc możecie spokojnie zrobić sobie kawkę. No dobrze, instalator mówi, że wszystko jest gotowe. Zobaczmy więc, czy PSX też tak uważa. Możemy sobie odłączyć już kartę oraz pendrive'a. To, co musimy zrobić, to zrestartować całkowicie urządzenie, odłączając zasilanie i podłączając je ponownie. W prawym górnym rogu powinniśmy zobaczyć ikonę ładowania systemu. Kiedy zniknie, możemy nacisnąć Select na kontrolerze, żeby wyświetlić menu XMB. I jest. Druga generacja PSX uruchomiona z nowym dyskiem. Sprawdziłem oczywiście nie tylko samo pierwsze uruchomienie, system normalnie startuje ponownie, widzi przygotowane partycje i można z nich korzystać. Czyli dokładnie tego brakowało w drugiej generacji. Podsumowując, względem poprzedniego rozwiązania zmieniły się właściwie 3 rzeczy. Obsługiwana jest teraz druga generacja, instalacja jest zautomatyzowana i ten sam instalator obsługuje również pierwszą generację. Czyli cały proces jest po prostu prostszy. Tak jak poprzednio, wszystko udostępniam bezpłatnie. Instalator, paczki językowe i pozostałe potrzebne pliki znajdziecie w opisie tego filmu i na moim GitHubie. Jeśli nie macie własnego programatora, to od czasu do czasu postaram się wrzucić kilka gotowych adapterów na Allegro lokalnie. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w kolejnych projektach, możecie postawić mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. I tu właściwie film mógłby się zakończyć. Ale pamiętacie, jak na początku mówiłem, że karta FreeMac Boot może przestać być potrzebna? No właśnie. Na mojej konsoli mam już kilka dodatkowych aplikacji zainstalowanych bezpośrednio w XMB. Mogę je uruchomić dokładnie tak jak pozostałe elementy systemu. Najważniejszy dla mnie jest tutaj Launch Elf, ale mam tu też m.in. OPL, Gamepad Tester oraz Pops Loader. I tutaj robi się ciekawie. Jeśli Launch Elf mamy już bezpośrednio w XMB, karta FreeMac Boot przestaje być potrzebna do normalnego uruchamiania innych aplikacji. A co więcej, pomaga też obejść problem pierwszego awaryjnego lasera. Aplikację Launch Elf możemy uruchomić bezpośrednio z XMB, bez korzystania z karty FreeMac Boot. A w połączeniu z kilkoma innymi modyfikacjami, możliwości robią się naprawdę ciekawe, ale to już temat na osobny materiał. Na razie nie będę jeszcze udostępniał instalatora aplikacji, chcę najpierw dopracować cały proces tak, żeby nie skończyło się na 2-godzinnym technicznym poradniku. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak instalować te aplikacje bezpośrednio w XMB PSX, napiszcie w komentarzu #PSXApps i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli zobaczę, że faktycznie na to czekacie, zrobię z tego kolejny materiał. I na dzisiaj to wszystko. Obie generacje PSX są już obsługiwane, instalacja jest banalnie prosta i dostępna dla każdego. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne materiały związane z PSX-em i nie tylko, zostawcie suba, by nie przegapić kolejnych materiałów. Tymczasem ja się z Wami żegnam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!